Dzień dobry, jest godzina 8. Wstaję właśnie zjeść z żoną śniadanie, po czym idę do fryzjera obciąć włosy i na godzinę 12 jest przełomowy moment w Portugalii, czyli pierwsza rozmowa o pracę. Udało się mnie trochę przyciąć, idę teraz prosto do domu, przebrać się, trochę ogarnąć i jadę na tę rozmowę. Myślę, że Żaneta jedzie ze mną, żeby nie siedziała sama w domu. A co do samej pracy, to ma być coś w stylu, z tego co zrozumiałem, jakiś elektryk do systemów Smart House. Tak więc zobaczymy, co w ogóle zaproponują. Dobra, czas najwyższy, idziemy na tę rozmowę. Francja, elegancja, teczuszka, tak żeby stwarzać pozory. Zobaczymy. Będzie praca? Dawaj pionę. Dominik, jak tam rozmowa poszła? No ogólnie dostałem prackę. Jutro zaczynam pierwszy dzień o 7:15, więc musimy się lekko przestawić z naszym wstawaniem. Już nie wstaniemy sobie o 8:09. Ale co, spoko ogólnie, że coś się znalazło, tak więc kolejny krok zrobiony. Pracka w sumie spoko, takie luźne jakieś podłączenia elektryczne w takich systemach Smart House. Co do kasy, no to na początku jest to umowa na 3 miesiące i kasa jest bez szału, ale zobaczymy, po tych 3 miesiącach oni też muszą zobaczyć po prostu co umiem i wtedy usiądziemy jeszcze raz porozmawiać o kasie. No ale już spoko, chociaż zapłacimy sobie z tego za mieszkanie, za jakieś tam życie tutaj. Mieliśmy świętować pizzą i jakimś alkoholem. Finalnie pojechaliśmy po prostu na duże zakupy i tyle. Ale pizzkę też sobie wciągniemy. No i super, udało się. Teraz moja kolej w znalezieniu pracki, a póki co jedziemy do urzędu tutaj blisko Kosty, żeby załatwić sobie numer NIF, tak? Tak. Coś typu PESEL, NIP, tak jak w Polsce, numer podatnika, tak. Także super. Po kilku dniach pracy możemy śmiało powiedzieć Wam parę rzeczy o tym, jak w ogóle wygląda praca w Portugalii i czego potrzebujecie, żeby tu legalnie pracować, co to jest NIF i jak go zdobyć, a także jak w ogóle wygląda i ile kosztuje życie w Portugalii. Moja praca jest to po prostu montaż instalacji elektrycznych, począwszy od jakichś urządzeń, kończąc na podłączaniu całych skrzynek w pomieszczeniach i budynkach. No praca nie jest jakaś mega ciężka. Jedynym problemem jest tak naprawdę to, że w całej firmie to może 2, 3 osoby, tak komunikatywnie po angielsku. No reszta niestety ni w ząb. No jak możecie się domyśleć, no nie pracuję tam sam, tylko też z innymi osobami, więc czasami wychodzą te sytuacje, w których trzeba coś powiedzieć, trzeba zrozumieć, czy coś zareagować. No i do tego, no niestety ten angielski też nie wystarcza, bo w niektórych sytuacjach jednak tam większość mówi po portugalsku. No ja się posiłkuję mniej więcej tym tłumaczem z Google'a, no ale wiadomo, to nie zawsze wystarcza. Plus jest jedynie taki, że gdzieś tam
Z każdego dnia wyciągam jakieś pojedyncze słówka, codziennie się uczę tego języka, chociaż po trochę, bo też i tam na przerwach czy coś próbują mnie tego języka powoli uczyć. I to jest spoko, że trochę się z nim oswajam, jestem już tam w stanie jakieś zdania sklecić, chociaż czasami głupie zapytanie kogoś, jak mu dzień mija, czy jak tam mu idzie praca, czy wszystko w porządku, opowiedzieć, co będę robił po południu, jak wrócę po pracy, czy co robiłem dnia poprzedniego w domu. To już jest spoko, bo gdzieś tam się powoli oswajamy tutaj i z tymi ludźmi, z językiem, z miejscem. To tyle. A mniej więcej, gdybyśmy mieli wam powiedzieć, jak wyglądają warunki pracy w Portugalii, to jest jedna ważna rzecz. W Polsce, jak idziecie do pracy na 8 godzin, to tak jakby spędzacie w niej 8 godzin i wracacie do domu. Tutaj, jak idziecie pracować 8 godzin, to w pracy spędzacie godzin 9. Bo tutaj jest są takie warunki, że tak jakby pracujecie 8 godzin, ale po środku macie godzinną przerwę, która nie jest płatna. No i dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę to nie tylko w Portugalii funkcjonuje, w Polsce jest jedynie tak, że macie tak jakby 8 godzin pracy do 7,5 godziny pracy plus pół godziny na przerwę. No tutaj wygląda to inaczej, ja się troszeczkę zdziwiłem taką godzinną przerwą, później się wszystko okazało i wyjaśniło, tak więc to jest to. I jest jedna ważna rzecz, żeby legalnie pracować w Portugalii, potrzebujecie NIF-u, żeby w ogóle podpisać kontrakt, bo ja teraz pracuję tak naprawdę bez kontraktu do czasu, do kiedy tego NIF-u nie zdobędę i wtedy podpiszemy oficjalny kontrakt, tak samo w przypadku Żanety. Na co to jest NIF, to już wam opowie Żaneta. Dopowiadając do tych warunków umowy, o których wspomniałeś, to w ciągu tej godziny, która nie jest płatna, wiadomo, możemy iść na jakiś lunch i tak dalej. Za to mamy do wypłaty dodatkową premię jakby żywieniową, więc też jest jakiś plus. A poza tym też inne dodatki za jakieś nadgodziny i tak dalej. Tak, za to żywienie wychodzi chyba za tą godzinę dopłacają wam 6 euro bodajże, choć nie chciałbym skłamać, musiałbym sprawdzić. Ja też dostałam ofertę pracy zdalnej, więc tam też są jakieś inne bonusy. Przechodząc do NIF-u, NIF jest to identyfikacyjny numer podatnika. Coś jak u nas PESEL i NIP w jednym. Żeby w ogóle móc tutaj zacząć pracę czy normalne życie legalne w Portugalii, trzeba po prostu mieć ten numer nadany. My zaczęliśmy od tego, że udaliśmy się do urzędu podatkowego, aby w ogóle dowiedzieć się, jak ten NIF załatwić. Otrzymaliśmy informację, że żeby w ogóle dostać się na wizytę ze względu na to, że teraz występuje COVID, trzeba wizytę umówić przez internet. Gdy weszliśmy na stronę internetową, okazało się, żeby w ogóle umówić wizytę, trzeba mieć ten NIF. Aby dowiedzieć się, w jaki inny sposób załatwić wizytę w urzędzie podatkowym, zadzwoniłam na infolinię i dowiedziałam się, że po prostu musimy poprosić jakiegoś Portugalczyka, który również posiada numer NIF, aby nam go podał, zarejestrował nas na wizytę i tak to wygląda. Dodatkowo trzeba mieć ze sobą adres zamieszkania w Polsce. Może to być wyciąg z banku, przelew czy zaświadczenie o meldunku w Polsce. To jest niezbędny dokument razem z dowodem osobistym lub paszportem, aby w ogóle ten numer NIF dostać. Albo umowę najmu tutaj z Portugalii. Albo z Portugalii, tak. Ale to i tak jest kolejny krok, bo gdy dostaniemy numer NIF, musimy zmienić jakby adres zamieszkania na portugalski, czyli wychodzi na to samo, tylko to jest po prostu kolejny krok, żeby wiadomo, tak jak w Polsce, podatek, który odprowadzamy od zarobku, po prostu rozliczać na koniec roku, aby nam tutaj na ten adres przychodziło rozliczenie, a nie do Polski. I tutaj w różnych tak jakby gminach to różnie wygląda w różnych urzędach. Na przykład u nas na Koście są te zasady otrzymania później, nie otrzymania NIF-u, tylko później tak jakby zmiany tego adresu z polskiego na portugalski. To są takie właśnie warunki, że my potrzebujemy 2 osób, które potwierdzą, że my tutaj mieszkamy. Osób, które mieszkają na danej gminie. Ewentualnie, jeżeli nie mamy takich osób, to potrzebujemy przedstawić jakąś umowę najmu mieszkania czy coś takiego. I tutaj pojawia się kolejny problem, bo Costa da Caparica, miejsce, w którym mieszkamy, blisko Lizbony, jest miastem turystycznym. Tutaj właściciele nie są jakby przyzwyczajeni do wynajmowania osobom mieszkania
na umowę. Tutaj raczej wynajmują krótkoterminowo, nie tak jak my chcemy, długoterminowo i na umowę, więc z tym jest problem. Oni mogą tutaj wynająć właśnie bez problemu w porze takiej poza tym szczytem sezonu. To wynajmują na długi termin. Powiedzmy tam od września do końca czerwca nie ma problemu, ale oni na lipiec i sierpień głównie, no to wynajmują sobie na tygodnie, bo wtedy ta cena jest dużo większa, dużo bardziej mi się to opłaca po prostu wynajmować na tygodnie wtedy, więc w tych okresach ciężko jest tak znaleźć mieszkanie, żeby na przykład podpisać umowę na 3 lata. No nie jest to tutaj na koście łatwe, no ale troszeczkę rekompensuje nam samo to miejsce, bo jest naprawdę bardzo fajne. Może kiedyś będziemy mieli okazję, nagramy wam taki odcinek, w którym pokażemy wam tak jakby jak wygląda to miejsce, ta mieścina. No, to jest takie miasto po prostu wybrzeżne, w którym mieszka 11,5 tysiąca mieszkańców. Chyba 11,5 tysiąca mieszkańców. Więc taka troszeczkę przyoceaniczna mieścinka. Oczywiście jeszcze wracając do tej umowy najmu, teraz mamy taką sytuację na zasadzie możemy wynająć długoterminowo od września do czerwca, ale jeżeli chcemy kontrakt, no to opłata za mieszkanie przez te 6 miesięcy, tak? 6 miesięcy będzie po prostu wyższa niż ta, którą nam zaproponowano. Tak, adekwatnie musimy tutaj doliczyć wtedy sobie procentowo, bodajże 25% gość od nas chciał dodatkowo. Więc no przy takich kwotach 25% to już sporo się robi, bo plus opłaty to wszystko, to tutaj to mieszkanie wychodzi dosyć dużo. Tak, a cena, którą nam zaproponowano jest naprawdę korzystna i sami zobaczycie na kolejnych filmikach, że warto było po prostu ominąć jakoś ten proces kontraktu, umowy i wynająć te mieszkanie po prostu po tej cenie, którą nam zaproponowano. Przechodząc do ostatniej części tego odcinka, czyli tego, jak wygląda i ile kosztuje życie tutaj w Portugalii, to myślę, że najlepszym odpowiednikiem tego, ile kosztuje życie tutaj, będzie zdradzenie wam po prostu, ile kosztuje wynajem mieszkania tutaj, czy jakiegoś studia na koście. Nie bierzemy pod uwagę jakiegoś pokoju, no bo tak naprawdę no, jesteśmy we dwójkę, patrzymy jednak za jakimś studiem albo jednopokojowym mieszkaniem. Każdy, kto mieszkał kiedykolwiek w jakimś dzielonym mieszkaniu z innymi, wie, że jednak chodząc do pracy, to takie rzeczy czasami bolą, jak zajęta łazienka, syf, czy zostawienie brudnych naczyń w zlewie, a zdarza się to bardzo często, notorycznie. No jednak chcieliśmy mieć taki swój, nawet mały, ale swój kącik. Poza tym ciężko po prostu wysiedzieć no nie cały dzień, bo wiadomo, praca i inne zajęcia w jednym pokoju, tylko i wyłącznie. Fajnie mieć Dokładnie. też przestrzeń jakąś. Oczywiście, żeby nie było, próbowaliśmy nawet na wstęp, chociaż przez pierwszy miesiąc wynająć sobie pokój, żeby troszkę zaoszczędzić, może najpierw znaleźć pracę, potem takie mieszkanie. Próbowaliśmy, ale skończyło się to na tym, że albo właścicielka miałaby sobie spać w salonie na Jezu. kanapie, albo jakieś inne rzeczy. No nie ma wyboru. To są przeboje, o których już wam nie będziemy mówić, ale to po prostu były hity. Finalnie stanęło na tym, że wynajęliśmy sobie w tym momencie studio, w którym nagrywamy dla was ten filmik. Za nie płacimy 450 euro bez umowy. No jest to cena w miarę korzystna. No mieszkanie nie jest duże, ale mamy swoją łazienkę, swoją kuchnię, miejsce do spania, tak więc to jest spoko. I te 450 euro tak naprawdę jest ceną dosyć okazyjną, lecz no musimy opuścić je z końcem tego miesiąca, ponieważ od przyszłego miesiąca, tak jak wspominaliśmy wcześniej, ten właściciel chce niestety wynająć na tygodnie, już ma ustalone osoby do końca września z wynajmem na tygodnie. No my też rozumiemy, że jemu to się po prostu bardziej opłaca, bo on tu tygodniowo bierze 200 euro, no to jak od nas zostaje 450, no to dla niego jest to połowa ceny tego, co dostanie za sierpień i wrzesień. A od września, no już, czy od października nie ma tej możliwości, bo już ma kolejne osoby. No i my tak naprawdę szukaliśmy tutaj mieszkania i powiem wam szczerze, że dużo osób tutaj przegląda te stronki z wynajmem mieszkania i tutaj jak ktoś wskakuje, to trzeba śledzić na bieżąco i dosyć szybko się odzywać. My teraz znaleźliśmy mieszkanie za 600 euro. 600 euro bez opłat i bez umowy. Plus opłaty, tam nam pokazywali te jakby listy, tak? Z tym, co płacili z poprzedniego miesiąca. No to te opłaty oscylują mniej więcej w granicach kolejnego 100 euro do tego.
Więc no już mamy tutaj 700 euro mniej więcej, plus internet, nasze telefony, to robi się nagle sporo, więc jakbyśmy mieli do tego dołożyć jeszcze 25%, czyli 150 euro do wynajmu, No nie. tak, żeby już to jest mieć na przesada. umowę, to my zaraz po prostu wskakujemy na 1000 euro, to już jest sporo. Uważam, że i tak tamto Tak. mieszkanie to jest taka cena dosyć wysoka, jak dla naszej dwójki, ale Ale- gdzieś tam nam właśnie rekompensuje miejsce, bo mamy wtedy 50 metrów do oceanu z widokiem na morze, na Też ocean. to jest takie istotne tutaj, żeby nie przeliczać po prostu tych euro na złotówki, bo tutaj są po prostu takie warunki życia. Są takie ceny, a nie inne. Trzeba się z tym pogodzić. Też braliśmy to pod uwagę na początku, jak się decydowaliśmy na przeprowadzkę. Przygotowaliśmy się na to. No i zakładamy po prostu, że od tego września, bo od tego dnia mamy umowę, od tego miesiąca, po prostu oboje będziemy już pracować. Jesteśmy zaparci, więc po prostu nam będzie dobrze. No to co? Mamy nadzieję, że w tym filmiku przybliżyliśmy Wam trochę to, jak wygląda życie w Portugalii. Jesteśmy też trochę ciekawi Waszej opinii i może tego, o czym Wy chcielibyście filmik. Dlatego wymyśliliśmy tak, że dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście filmik. Możemy zabrać Was w jakąś wycieczkę w jakieś ciekawe miejsce, zrobić dla Was tour po sklepie, Pokazać, czy... jakie są ceny, Tak. produkty. Dokładnie. Czy opowiedzieć o jakiejś sprawie, która Was tam, nie wiem, gdzieś Interesuje. nurtuje czy interesuje. Czekamy na Wasze opinie w komentarzach, dajcie znać, a my w najbliższym czasie postaramy się taki filmik dla Was zrobić. A na teraz co? Żegnamy się. Trzymajcie Do się. zobaczenia. Strzałeczka.